Wiecie co? Mogę wsadzić kij w mrowisko. Aj! Patrzcie, jaka tam jest tama. Ale ogromny. Zdecydowanie warto było tu przyjść. Tak mnie wita niedzielny poranek. Zapowiada się kolejny piękny dzień. Fala, bye. Witam w kolejnym dniu, niedziela. Pożegnałem się z Państwem. Bardzo mili ludzie. Zjadłem pyszne śniadanko. Jajka, warzywa. Jeszcze pani mi zrobiła cevapcici. Ja oczywiście na śniadanie zjadłem tam jedno czy dwa. Pyszne było. Ale na śniadanie wolałem jajko. A pani zrobiła mi z tych co zostało, tych cevapcici, z takim pysznym chlebem, który oni robią tutaj. Jeszcze cieplutki. Zrobiła mi takiego jakby hamburgera. Przecięła na pół, włożyła mi te cevapcici, cebulkę, jakieś warzywa. Także będę miał dzisiaj obiadek i to taki obfity obiadek. Bardzo mili ludzie, polecam to miejsce. No dobra, plan na dziś to wykorzystać jeszcze ten dzień maksimum, ile się da, bo to jest przedostatni dzień. W poniedziałek wracam do domu prawdopodobnie cały czas, nie wiem, albo autostradami, albo lokalnymi drogami, no ale już tam pewnie nic nie będę nagrywał. Chciałbym jeszcze dziś wykorzystać ten dzień, bo wczoraj był bardzo intensywny. Myślę, że nawet za bardzo. Zrobiłem chyba 370 km. Jeszcze pojechałem na ten punkt widokowy, byłem jeszcze w mieście coś zjeść. Także przyjechałem, już słonko zaszło, już było 20 chyba 10, jak przyjechałem do tych domków. A dzisiaj mam zaplanowane około 300 km również, ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, jak zawsze. Noclegu jeszcze nie mam. Kieruję się w stronę Węgier już na północ, ale po drodze mam jeszcze fajne trasy i fajne miejsca. Pierwsze miejsce to jest taka wioska filmowa. Zobaczycie, jak tam zajadę. Wygląda fajnie na zdjęciach, z tego co patrzyłem na internecie, chciałbym to zobaczyć. A później mam jeszcze jedno takie ciekawe miejsce, ale to za chwilę. Wszystko zobaczycie. Muszę Was przeprosić po raz kolejny za te ujęcia. Niestety nie zauważyłem, że mam owada na kamerze. Także sorry. Patrzcie, w jakich fajnych miejscach ludzie żyją. Szkoda, że nie mam drona, to byłyby fajne ujęcia z góry. Z kamerki na kasku to tak nie widać dokładnie. Ludzie sobie żyją na takim uboczu. Podejrzewam, że no pewnie skromnie, ale czy życie nie toczy im się wolniej niż nam? Żyjąc w mieście, praca, 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 przychodzenie do domu, spanie i na drugi dzień znów do pracy. W moim przypadku czasem weekend wolny. Chociaż tutaj na wsi, no to pewnie pracują na roli, no nie? Też ciężka praca, ale mi się wydaje, że jednak to życie jest wolniejsze. No nie wiem. Zresztą ja się sam wychowałem na wsi. Co prawda my osobiście nie mieliśmy pól uprawnych, no ale moi dziadkowie mieli. Także bardzo często pracowałem jako młody chłopak. Także wiem, co to jest, wiem, co to znaczy. Zresztą cały czas pracuję fizycznie do dnia dzisiejszego. Nie w polu, ale fizycznie. Także ja się pracy nie boję. No ale jednak na wsi jest całkowicie inaczej niż w dużych miastach. Ja osobiście wolę zdecydowanie wieś. Jestem teraz po drugiej stronie tego jeziora. Ja byłem tam wczoraj właśnie po drugiej stronie na tym punkcie widokowym, a teraz zobaczycie z tej strony. Za chwilę będę tam jechał tą drogą właśnie, tym mostem. O, tutaj można właśnie widać, wynająć sobie kajak lub łódkę i popływać
Nie mam czasu, bo to podobno trwa 4 godzinki. Ale myślę, że fajnie warto by było. No, przepiękne miejsce. Naciągałem dzisiaj łańcuch rano, bo już był luźny. Smarowałem go wczoraj. No okej, teraz będziemy przejeżdżać tym mostem. Zwróćcie uwagę, tu po lewo, zauważyłem tam u góry taki był lej duży. Nie wiem, do czego on służy, możecie napisać, jak ktoś wie. Nie wiem, czy go teraz nagram. No nie zobaczymy go teraz z tej... O, tu jest, widzicie go? Nie wiem, co to jest. Jeszcze może na chwilę się zatrzymam tam. Ale tu jest wysoko. A, tu są te łódki, które można sobie wynająć. Znaczy nie wynająć, tylko popłynąć tam z kimś. Halo. Nie mogę? Tu zdjęcie? Tylko zdjęcie. Halo. Może sobie kupię jakąś pamiątkę stąd. Tak naprawdę to na razie tylko z Belgradu. Halo. Ja to się dogaduję z nimi polsko, serbsko, migowo, niemiecko, angielskim. Ale bez problemu się dogaduję. Podobny język do naszego. Słowiańskie języki są podobne. Dużo słów rozumiem. Jak nie, to translator trochę przetłumaczę. Bez problemu można sobie poradzić wszędzie. Ok, zbliżam się do stacji benzynowej. Przejechałem bez problemu. Mam jeszcze prawie na 100 km paliwa. Ale wolę sobie dolać, niż później stresować się, że gdzieś mi braknie w lesie. Czy wiecie, czy gdzieś w górach. Także dotankuję do pełna. A tak w ogóle spalanie przez te drogi, które jeździłem tam, widzieliście pomalutku po tych zakrętach, no to 4,8. Jeszcze tak niskiego spalania chyba nie miałem. Także jestem bardzo zadowolony. No właśnie, miałem wymyć i to gość mi wjechał. Ale muszę sobie wymyć motocykl. No dobra, nareszcie mam czysty motor. Już był taki brudny. Troszeczkę go wymyłem, zatankowałem. Jest już prawie 11, a ja dopiero wyjechałem. Ile wyjechałem? Może, nie wiem, 30 km? 50? No jeszcze 300 przede mną. A nieważne. Gdzie zajadę, tam zajadę. Tu jest naprawdę dużo taniej niż u nas. Za tą myjkę zapłaciłem 100 dinarów. To jeśli się nie mylę, to jest niecałe 1 euro. Wczoraj za naleśnika z nutellą zapłaciłem 75 centów, eurocentów. A za obiad jadłem pleskawice tam w restauracji w tej miejscowości. Pleskawica jakaś taka z serem w środku, z grzybami i tam frytki do tego były, sałatka i limonada. Zapłaciłem 7,50, 7,5 euro. Także naprawdę, no różnice są w cenie duże. Dużo taniej. Ale paliwo z tego co tak patrzyłem wstępnie, no to ceny podobne, nie? Wychodzi około euro 50 za litr chyba. No to powiedzmy też 6,50 zł. Także paliwo jest w podobnej cenie, ale jedzenie dużo tańsze. No i noclegi tak średnio. O, następny samochód spalony. Co ja mam z tymi samochodami?
Noclegi z tego co ja tak patrzyłem, no to 30 euro za dobę, no to 120 zł, 130 zł max. I to takie już dobrym tym. Aha, i jeszcze ze śniadaniem. A zresztą ja na koniec w ogóle jako ostatni filmik wrzucę podsumowanie całego tego wyjazdu, kosztów i tak dalej. No i korek, wjeżdżamy do miasteczka. Mam 1,5 km do ronda, prawdopodobnie do samego ronda jest korek, ale zaraz to spróbuję jakoś ominąć, nie będę tu stał przecież. Większość GS-ami, a jakżeżby inaczej. Wiecie co? Mogę wsadzić kij w mrowisko. Ha! Ja wiem, że ten GS duży to jest dobry motocykl. I jak kupowałem tego, to również wziąłem sobie na próbę tego GS-a. Wiedziałem, że go nie kupię, no bo cenowo to są w ogóle to jest kosmos. Ale tak sobie pomyślałem, wezmę na jazdę próbną, jeżeli on mnie zachwyci, rzeczywiście jest taki, jak to wszyscy wychwalają, no to może akurat, nie wiem, może coś wykombinuję i sobie go kupię. I wiecie co? W ogóle mnie nie zachwycił. Ja nie wiem, czym tu się podniecać. Okej, dobra, wiem, tu zaraz będzie wojna, jak to powiem. Bo są wyznawcy tych GS-ów, je kochają, uwielbiają i w ogóle to jest dla mnie inna grupa motocyklistów. Ale no nie wiem, może jakbym go wziął na weekend, pojeździł 2-3 dni, no to może rzeczywiście, ale no nie wiem. Nie mówię nie, może kiedyś w życiu się przesiądę na GS-a, ale na dzień dzisiejszy na pewno nie. Także nie krzyczcie na mnie, proszę. Ale tak się teraz zastanawiam, stojąc w tym korku, jest niedziela i jaki jest korek w tych miastach. Czy jutro nie jechać do domu cały czas autostradą, bo kurde, jak ja mam, jutro jest poniedziałek, to jadą wszyscy do pracy. Jak ja mam stać tak w korkach w tych miasteczkach, to totalnie bez sensu. Masakra, 10 km korek. Gdyby nie to, że usuwają mi się trochę i tak, wiecie, trochę nielegalnie na podwójnej, ciągłej, na ciągłej wyprzedzam, to przecież ja bym tutaj stał z godzinę. 10 km już prawie tak. Naprawdę tragedia. Dobrze, że motocyklem jadę, a samochodem to tutaj jest no z 1,5 godziny. Tam jacyś motocykliści z przodu. Nie zauważyłem tablic, skąd oni są. Ale nie zauważyłem jeszcze ani jednego motocyklisty spoza Serbii. Może jest jeszcze za wcześnie, no bo jest początek maja. Albo po prostu bardzo mało popularny kierunek chyba, tak się mi wydaje. Dlatego ja przecieram szlaki dla tych, którzy chcieliby tutaj przejechać. No dobra, mam już niedaleko do tej wioski. Tam jakieś chyba 15 minut. A później muszę się wrócić z powrotem i wjechać w tą drogę, którą jechałem teraz. No co robi? Jestem już prawie na miejscu. Pierwszy punkt, który miałem oznaczony na mapie na dzień dzisiejszy. Kilka słów o tym miejscu opowiem wam w narracji. Zatrzymałem się w wyjątkowym miejscu. To Drvengrad, znany też jako Mecawnik. To nie jest zwykła wioska. Całość została stworzona przez znanego reżysera Emira Kusturice jako plan filmowy do jego filmu Życie jest cudem. Zamiast zniknąć po zakończeniu zdjęć, miejsce przekształciło się w żywe muzeum, pełne drewnianych domów w tradycyjnym serbskim stylu.
Można tu pospacerować brukowanymi uliczkami, zajrzeć do kawiarni, galerii, a nawet do kina. Wszystko jest tu przemyślane, każda ulica ma swoją nazwę, często po znanych postaciach jak Nikola Tesla czy Ivo Andrić. To spokojne, klimatyczne miejsce na chwilę odpoczynku i naprawdę warto tu zajrzeć, wygląda jak z innego świata. Ciekawostki. Zbudowane, tak jak wspomniałem, zostało do filmu w 2004 roku. Miało zostać rozebrane, ale po zdjęciach Kosturica postanowił go zachować. Miasto kultury. Odbywają się tu również festiwale, np. coroczny festiwal filmowy, który odwiedzają znani twórcy z całego świata. Nietypowe ulice. Ulice nazywane są imionami wielkich ludzi, np. Che Guevary, Diego Maradony, a nawet plac Nikola Tesli. Styl. Wszystkie budynki są z drewna w tradycyjnym stylu góralskim. Wiele z materiałów odzyskanych z dawnych wiosek. Lokalizacja. Mecawnik leży w pobliżu punktu widokowego Bańska Stena i kolejki Sargańska Osmica. Razem tworzą jedną z najciekawszych atrakcji zachodniej Serbii. Naprawdę polecam to miejsce. Za wejście tutaj zapłaciłem 300 dinarów. Po zwiedzeniu tej filmowej wioski ruszyłem dalej w stronę punktu widokowego. Jadąc tą trasą nie wiedziałem jeszcze, że zapomniałem podpiąć mikrofon i niestety dźwięk się nie nagrał. Wjechałem wtedy do Parku Narodowego Tara, za wjazd zapłaciłem 300 dinarów, czyli dokładnie tyle samo, co wcześniej za wejście do wioski. Sama droga nie wyróżniała się niczym szczególnym od serpentyny przez las. Ale gdy dojechałem na miejsce, to już zupełnie inna historia. Widoki naprawdę robią wrażenie. Zresztą zobaczcie sami. Według tablicy tam z przodu przed wejściem od parkingu pisze, że jest 800 metrów do tego punktu widokowego, a idę przez taki las. Jeszcze jedna sprawa. Od tego miejsca, kiedy wyjechałem z tej wioski, nie podpiąłem sobie mikrofonu i nie nagrał się w ogóle dźwięk. No i teraz nie wiem, jest tu jakieś rozdroże. Droga idzie prosto lub tutaj kamieniami do góry. Nie no, chyba tam muszę iść. Patrzcie, po czym idę. Ja mam nadzieję, że ten widok jest tego warty. Bo idę w butach motocyklowych, spodniach i z plecakiem na plecach. Ale fajne, klimatyczne miejsce. Patrzcie, gdzie jestem. Coś niesamowitego. Ale widok. Bańska Stena to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w Serbii, położony na terenie Parku Narodowego Tara. Z tego miejsca rozciąga się spektakularny widok na kanion Driny, który wyznacza naturalną granicę między Serbią a Bośnią i Hercegowiną. Miejsce jest bardzo dobrze przygotowane dla turystów, prowadzi tu leśna droga i krótki spacer pieszy, który kończy się platformą widokową. Panorama, jaka się stąd rozciąga, często pojawia się na pocztówkach i materiałach promujących Serbię i nie bez powodu. Zdecydowanie warto było tu przyjść. Jeżeli tu będziecie, musicie tu podjechać. Od parkingu jest może, nie wiem, 10 minut spokojnym spacerem. Ale jest widok niesamowity. Żadne zdjęcie i film tego nie odda. To trzeba zobaczyć na żywo. Przepiękne miejsce. No dobra. Miejsce widzieliście. Warte odwiedzenia. Zajęło mi to jakieś, ja wiem, 45 minut z dojściem, zrobieniem kilku fotek i z powrotem. Ale jak tu będziecie, zaplanujcie sobie więcej czasu, tak z 1,5 godziny, może nawet i 2. Na spokojnie. Najlepiej przebrać sobie na zwykłe buty, spodnie i wtedy, wiecie, wtedy tak na luzaka. Ja poszedłem w tych moich spodniach i butach motocyklowych, no i troszeczkę się upociłem, ale warto było. Co do filmu, ja zauważyłem teraz, że nie podpiąłem sobie mikrofonu tam w tej wiosce, której byłem wcześniej, ale to pewnie tam w filmie już powiedziałem kilka słów na temat tej drogi, że tam zapłaciłem tylko wjazd, 300 dinarów. Droga przez ten park taka sobie, zakręt na zakręcie, niby tak, ale bez widoków przez las.
Ale teraz tak, jadę, zaraz będę jechał tutaj, ten widok co widzieliście, to zaraz tam będę tymi serpentynami zjeżdżał w dół i gdzieś po drodze planuję sobie zrobić pauzę, żeby napić się kawy i zjeść tego mojego pysznego hamburgera, którego mi pani zrobiła z cevapcici, a później już kieruję się na północ w stronę Węgier, aby dojechać dzisiaj w miarę jak najdalej, bo jutro raz, że zapowiada się niestety deszcz po południu w Austrii, burze, także może być nieciekawy powrót. No i żebym nie miał za dużo kilometrów, no bo jak mam jechać w deszczu 600-700 kilometrów, no to nie będzie za ciekawie. Jeszcze się muszę zastanowić, czy pojadę autostradami, czy zwykłymi drogami. Zobaczę. Ok, no to tyle. Pięknie, co nie? O, ale fajny tunel. To jest wydrążone w skale. Wyjeżdżamy z tunelu. Patrzcie tam na dół. Teraz właśnie będę wjeżdżał na te serpentyny z widokami na tę wodę, na to jezioro. Patrzcie, jaka tam jest tama. Ale ogromne. Niesamowicie to wygląda. Chciałem wam kilka słów jeszcze powiedzieć na temat planowania tych tras, bo nie wiem, czy to się nagrało wtedy, co miałem mikrofon wyłączony, czy nie. Jeśli się nie nagrało, to teraz powiem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, aby powiedzieć kilka słów na temat, jak ja planuję sobie takie trasy właśnie, między innymi jak ta, jakich map używam, jak pliki GPX zrzucam na komputer, później na nawigację, no to podajcie znać w komentarzach. Pewnie osoby, które dużo podróżują po Europie, no to ich to nie ciekawi, bo mają swoje tam sposoby. Ale ktoś, kto na przykład planuje sobie na jakiś pierwszy dłuższy wyjazd lub pierwszy zagraniczny wyjazd lub samotną podróż, taka jak moja teraz, to może tam coś się ciekawego dowiedzieć. Ja tutaj widzicie, mam Zumo XT jako główną nawigację, ale też mam telefon odpalony i na Kalimoto albo Google Maps. No a dlaczego tak robię właśnie, no to mogę coś nagrać na ten temat, bo to się nie da tak opowiedzieć w 2 minuty. I w ogóle plan takich podróży, noclegi, co chcę zobaczyć, jak ja to robię i tak dalej, to mogę zrobić taki film. Dajcie tylko znać w komentarzach, czy w ogóle chcecie. Bo jak jedziemy nawet z grupą całą, z chłopakami, jak jadę, to też ja planuję trasę. Bardzo to lubię robić. Sprawia mi to ogromną przyjemność. I mam tam jakieś swoje sposoby, no wiadomo, każdy ma jakieś tam pewnie inne swoje, ale mi się to sprawdza. Na razie mi się to sprawdza. A jeszcze jedna rzecz, co do jakości tych filmów. Słuchajcie, ja mam tą GoPro, starszą wersję. Wiecie, to ja miałem, to nie było tak planowane, tak jak mówiłem już wcześniej, że zakładam kanał na YouTube, a kupuję sprzęt jakiś profesjonalny, to robię bardziej hobbystycznie. I ta kamerka niestety w ciemnych miejscach, takie jak teraz wjeżdżam do tunelu, to ona bardzo słabo nagrywa. W ogóle jak są miejsca słabo oświetlone, no to są takie filmy ciemne. Próbowałem różnych ustawień i nie umiem sobie z tym poradzić. Zresztą też na internecie oglądałem, był taki jakiś facet mówił, a co to jest? Aha, to jakiś tunel. Jakiś facet mówił, który jest fotografem i który się zna na takich sprawach, mówi, że tego GoPro tak mają niestety. Dlatego jak sobie kiedyś trochę kasy odłożę jeszcze, to kupię sobie jakąś lepszą kamerę, tą główną, a tą będę stosował do innych ujęć. Także sorry, jeżeli są takie niektóre ujęcia ciemne, szczególnie dziś, jak jest słonko cały czas za chmurami, no to podejrzewam, że to będzie słabo wyglądać. To jest jedna sprawa. I druga, no tą kamerę mam na kasku u góry i przykleją się muszki, owady i pewnie będzie dużo właśnie takich nieczystości, no ale musiałbym się zatrzymywać co chwilę, żeby wyczyścić. O, tu jest fajne miejsce. Muszę się tu zatrzymać. Cześć, cześć.
Także odnośnie jeszcze tego filmu, tych ujęć niektórych, niestety sorry, staram się, dopiero się uczę wszystkiego. Tak samo montażu i nagrywania. Myślę, że będę chciał robić coraz lepsze te filmy, ale potrzeba trochę czasu. A teraz idziemy zobaczyć na ten widok tutaj. Jadąc przez okolice Parku Narodowego Tara, trafiłem na elektrownię wodną Baina Basta. To ogromna konstrukcja z lat 60., która działa do dziś i zaopatruje dużą część Serbii w prąd. Znajduje się nad rzeką Driną, tuż obok granicy z Bośnią i Hercegowiną. To właśnie tutaj woda z rzeki trafia do specjalnego tunelu o długości aż 9 km, który prowadzi przez góry i napędza turbiny elektrowni. Całość robi naprawdę duże wrażenie, zarówno pod względem technicznym, jak i krajobrazowym. Tak naprawdę to tu jest fajne miejsce, żeby sobie zjeść, ale za dużo ludzi się tu kręci. Wolałbym gdzieś na uboczu sam sobie posiedzieć. Ja muszę się rozłożyć z całym swoim majdanem do gotowania kawy. Jadą koledzy. A co oni, bez kasku? Pogięło ich? No fajnie. To, że jeżdżą tymi małymi 50-kami bez kasku wszędzie, to widziałem, ale kurde, dużymi. No dobra, można i tak. Chociaż nie polecam. No dobra, słuchajcie, jadę teraz w stronę jakiegoś dużego miasta. Zapomniałem teraz, jak to miasto się nazywa. Wrzucę tam w filmie. Jadę w tamtą stronę, czyli na północ. Noclegu jeszcze nie mam zarezerwowanego, jest już 15:20. Do tego miasta mam 150 km jakieś. Nie wiem, czy tam dojadę, czy nie. Zobaczę. Jadę teraz wzdłuż granicy z Bośnią. Nie wiem, czy to widzicie na nawigacji, ale za tą rzeką tutaj, po drugiej stronie jest już Bośnia. I tak będę jechał przez parę ładnych kilometrów, a później odbiję w prawo w stronę tego miasta. Tylko muszę sobie znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie coś zjeść, bo jeszcze tak w sumie nie jadłem od rana, tylko jakieś tam przekąski, jakiegoś batonika zjadłem i tyle. I wtedy właśnie muszę zarezerwować jakiś nocleg i już będę jechał w stronę tego noclegu. A gdzie, no to jeszcze nie wiem. Nawet w ogóle nie patrzyłem jeszcze dziś na booking. Zwróćcie uwagę, tutaj na prawo jest cmentarz taki malutki. O, widzicie to, co kiedyś mówiłem? No, kiedyś ostatnio. I jadąc tą drogą, już to jest chyba 8 albo 9 przez kilka kilometrów. Takie malutkie cmentarze na poboczu, na gruntach, nie wiem, dziwne to jest. Znaczy dziwne, no może nie dziwne, dla mnie jest dziwne, no bo u nas nie ma czegoś takiego, nie? Nie wiem, o co tu chodzi, czy to ludzie sobie mogą na swoich prywatnych gruntach takie cmentarze sami stawiać? Nikt tego nie kontroluje, nie wiem jak to działa. Ale dosłownie nie wiem, jadę teraz może, nie wiem, z 5-6 km, to chyba 8 taki cmentarz malutki, co jest tam tylko kilka nagrobków. Ciekawe, jak wiecie coś na ten temat, napiszcie mi w komentarzu. Tak zdradzając troszeczkę, to powiem, że już niedługo tam będę w Bośni, ale nie tylko w Bośni. Kilka naklejek na mój kufer tylny na pewno dojdzie, ale to już niedługo. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, jak chcecie oglądać moje dalsze przygody. A ja jadę dalej wzdłuż granicy z Bośnią. Do tego miasta mam 130 km, dalej nie znalazłem miejsca, w którym mógłbym sobie zrobić przerwę. Także już jestem głodny i mam ochotę na kawę. Na co jeszcze zwróciłem uwagę, w niektórych regionach Serbii są nazwy miejscowości napisane tylko cyrylicą, a tak jak tu na przykład pisze normalnie, znaczy w sensie normalnie, no tak jak u nas się pisze. A w niektórych znów regionach jest i cyrylicą, i normalnie. Nie wiem, od czego to zależy. Są jakieś domki do wynajęcia, restauracje przy tej wodzie. Gdybym nie był tak daleko od domu, to mógłbym tutaj się przenocować. Ale trochę za daleko miałbym jutro jechać. O, wujek Władek.
No i przejechałem 40 km wzdłuż tej rzeki i nie znalazłem miejsca, żeby się zatrzymać. A jest 16:20, a ja jeszcze nic normalnego nie jadłem dzisiaj. Co prawda nie jestem głodny, ale pasowałoby coś zjeść w końcu, nie? Na chwilę odpocząć. No i przede wszystkim nocleg zarezerwować, bo jeszcze nie mam noclegu. 16:20. Jeszcze się okaże, że będę spał na łące pod motocyklem. Gdzieś widziałem punkt widokowy z oddali. Nie wiem, czy to się wjeżdża tu, czy nie. A może? Viva Point. A tu jest fajne miejsce, żeby sobie zrobić przerwę, tylko że ludzie są jacyś, ale to nic. Hello. Szkoda, że oni tutaj są, bo bym sobie zrobił przerwę tutaj. Hi. Spotkałem właśnie tutaj Serbów. Jeżdżą tutaj na rowerach. Jeden z nich się urodził w Niemczech. Mówi perfekt po niemiecku, porozmawialiśmy chwilę. Fajnie, fajnie tak. Całkowicie przypadkowo wjechałem tutaj. Zauważyłem ten samochód tam z dołu, z daleka, z drogi. Jakby ich tu w ogóle nie było, to bym się pewnie zatrzymał i zjadłbym sobie tutaj coś. Ale tak, to jadę dalej, może coś znajdę dalej gdzieś. I znów na sam koniec dnia trafia mi się fenomenalna trasa. Mam szczęście do tych dróg. I to codziennie na sam koniec dnia. Robimy kawę, zjemy coś. I może zarezerwuję nocleg jakiś. Okej, więc tak, aktualny stan sytuacji jest taki. Pojadłem, bardzo dobre było. Wypiłem kawę, znalazłem hotel w mieście, ale nie rezerwowałem go jeszcze, ponieważ musiałbym zapłacić od razu z karty kredytowej, a ja mam jeszcze gotówkę, tą serbską. No i mam jeszcze na rewolucie tę serbską walutę, także zajadę na miejsce, będę chciał tam zapłacić. Ale nawet jakby się okazało, że już nie ma tego pokoju, no to tam jest wiele innych miejsc w tym mieście wolnych, także bez problemu. Bez problemu się gdzieś prześpię. Ostatni dzień przed wyjazdem. Idę sprawdzić, czy stoi mój motor. Pogoda na razie ok, ale prawdopodobnie dopadnie mnie deszcz. Zobaczymy, czy stoi. Jest. Cały i zdrowy.
Niestety prognozy na dziś są tragiczne. Ma padać cały czas. Jadąc autostradą będzie to nieciekawe. No dobra, jeszcze się gdzieś na Serbii zatankuję, bo mam jeszcze trochę tych serbskich pieniędzy na rewolucie. Akurat na tankowanie. Za chwilę wjeżdżam na autostradę i autostradą już do domu cały czas. Prawdopodobnie dopadnie mnie burza i deszcz. Z tego co patrzyłem na pogodę. No trudno, ale cały pobót miałem udany, przepiękną pogodę miałem. Więc dwa słowa tak krótko o Serbii. Na pewno wrzucę osobny odcinek, ostatni, podsumowanie tego wyjazdu, kosztów i kilka informacji o Serbii. Ale muszę powiedzieć tak, byłem zdecydowanie za krótko, kraj mnie zaskoczył pozytywnie, dużo pięknych miejsc do zobaczenia. Tak na szybko mogę polecić, jeżeli ktoś tu się wybiera na stronę tutaj bardziej przy Bośni i przy granicy z Kosowem. Te parki narodowe, przepiękne miejsca. Koszty wszystkie omówię w tym osobnym filmie. Bardzo mi się to podobało. I osoby, które dotarły do tego momentu, to znaczy, że chociaż troszkę im się podobało, więc teraz z czystym sumieniem mogę Wam podziękować za oglądanie. Możecie zostawić subskrypcję, lajka, jakiś komentarz, dotrze to do większej ilości osób, a mi będzie bardzo, bardzo miło. Nie chcę tego robić na początku filmu, to będzie pewnie końcówka filmu, więc teraz z czystym sumieniem mogę Was o to poprosić. Dziękuję bardzo za oglądanie i już niedługo się widzimy w dużo większej wyprawie na kilka motocykli. Do zobaczenia, dziękuję, na razie, cześć.